Zdarzało mi się tak, że na przykład przez tydzień nie mogłem czegoś znaleźć i zaczynała się pojawiać frustracja. Musiałem to zawinąć, zostawić, odczekać sobie jakiś czas i wrócić do tego, nie? Ale jak wtedy odkryłem, to znowu ta euforia jest, więc emocji jest bardzo dużo. Nazywam się Bartosz Banasik, zawodowo zajmuję się rzeźbą, to jest moja pasja i praca, robię to już od ponad 14 lat. Uwielbiam to, kocham, jestem w tym po prostu całkowicie temu oddany, nie wyobrażam sobie już robić cokolwiek innego. Rzeźbię dużo rzeczy. Generalnie najwięcej teraz jest u mnie portretów, bo od paru lat pracuję nad dużą wystawą związaną z autoportretem. Będzie to mój autoportret, ale nie będzie tam ani jednego mojego fizycznego portretu, mnie samego, bo w pewnym momencie zauważyłem, że właściwie tworzymy się poprzez te relacje, w których żyjemy. Jesteśmy taką sumą informacji i spotkań, więc stwierdziłem, że podejdę do tego w inny sposób i przez te ostatnie lata robię sobie taką analizę, poznaję samego siebie, między innymi wybierając przynajmniej część osób, które mogę sportretować, bo wiadomo, że wszystkich nie da się zrobić. To jest glina. Ja sobie w tym rzeźbię, uwielbiam klasyczną robotę, więc to jest glina w ogóle ceramiczna, ale ja uwielbiam w niej pracować, bo jest dokładniejsza. I jak już stwierdzam, że rzeźba jest gotowa, wtedy ją odlewam. Robię jakby takie foremki jak do ciasta, które wypełniam już tworzywem, jakim chcę. I tutaj macie właśnie odlewy, które pierwsze były gliną, teraz są gipsowe, a ten jeden jeszcze surowy, właśnie z wrzywicy wykonany, nie? Jeszcze przed obrobieniem. A zaczynam od czegoś takiego, czyli od takiego stelaża z drewna, na którym są pozawieszane takie krzyżyki, że mi się ta masa gliny po prostu trzymała na tym. I na to nakładam glinę, nakładam, już w pewnym momencie sobie zaczynam to kształtować, szukać proporcji danej osoby albo rzeźby, aż powstaje głowa. Te dwie głowy będą później odlane, najprawdopodobniej w żwicy i w finale przekute w marmurze. I to jest do prywatnego ogrodu zamówienie. Mega się tym jaram, bo tak dużej rzeźby w marmurze realistycznej jeszcze nie robiłem, a będzie tam parę smaczków takich technologicznych nawet, które będą dobrym wyzwaniem dla mnie. To jak sobie pokryję gliną, to będziemy tutaj mieli ażury. I je, żeby później uzyskać i wykończyć tak, żeby ten marmur był aż prześwitujący pod światłem, to jest naprawdę mocna rzecz do wykonania. Są dwie takie mega trudne rzeczy do przepracowania, jak się chce człowiek zajmować sztuką. Jedno to jest umieć powiedzieć sobie w pewnym momencie stop, żeby nie utonąć w perfekcjonizmie i w próbie zrobienia idealnej rzeźby za pierwszym razem, bo się po prostu nie da. To przy każdej kolejnej rzeźbie odkrywa się nowe rzeczy, odkrywa się nowe błędy, gdzieś tam ucząc się. Ja potrafiłem przez 2 tygodnie rzeźbić od czodu modelki i wtedy przyszedł profesor i widział, że ja już jestem zadowolony z tego, co zrobiłem i on po prostu dosłownie podszedł, jednym ruchem kciuka przejechał po prostu przez oczodu i go ustawił. Jednym ruchem. To, co ja robiłem 2 tygodnie i mi się nie udało, bo jak on to zrobił, to dopiero zobaczyłem i było takie wow. Ja jakby tego dnia, to już było popołudnie, ja przestałem w ogóle pracować, musiałem się z tym w ogóle przespać, co się wydarzyło, nie? I to też pamiętam, profesor pięknie nam później wytłumaczył, że jakby dążymy do tego, uczymy się systematyczną pracą połączenia głowy z dłońmi. Bo my możemy wiedzieć, co my chcemy uzyskać, ale jeżeli nie będzie tego połączenia, tego wypracowania, wytrenowania, to ręce po prostu tego nie powtórzą, nawet jak oko to widzi. To jest właśnie mój autoportret, czyli wszystkie te twarze to są ludzie dla mnie najważniejsze i najbliższe. Rodzina, przyjaciele, paru profesorów i cały ten proces, który jest w tej formie pokazany, czyli od momentu wyjścia te portrety są niewyraźne, one jakby bezpośrednio nikogo nie przypominają, później stają się wyraźniejsze, gdzieś tam w centrum utrzymują się
bardzo, bardzo podobne, realne. Im bliżej krawędzi, tym znowu się rozpływają, stając się częścią tej masy, tego procesu, który cały czas się dzieje w naszym życiu, nie? Jeżeli z kimś przebywamy, jesteśmy z nim na co dzień, to właściwie stajemy się częścią, jakby odbiciem tej osoby, nie? Dlatego tak ważne jest mieć świadomość tego, kto nas otacza, z kim przebywamy, bo wzajemnie siebie kształtujemy. Jeżeli to robimy świadomie, to super, a jeżeli nie, to jesteśmy taką bryłą gliny, która jest rzeźbiona przez kogoś.